Witajcie, a w dniu dzisiejszym pokażę Wam, jak podłączyć czujnik DS18B20, czyli czujnik temperatury, który wygląda w taki sposób. Jest to taki fajny czujnik, który można zamontować albo w jakimś urządzeniu, albo po prostu przymocować go bezpośrednio do rury, na przykład tak, żeby przylegał bardzo dokładnie i dzięki temu będzie oczywiście można dokonywać pomiaru temperatury cieczy płynącej w naszym obwodzie, na dolocie, na wylocie, gdziekolwiek chcecie. Oczywiście on też potrafi mierzyć temperaturę otoczenia bardzo dokładnie i myślę, że to będzie fajne urządzenie, które możecie sobie zamontować gdziekolwiek. Oczywiście pokażę Wam, jak to zrobić przez Home Assistant. Użyjemy oczywiście oprogramowania udostępnionego przez Home Assistant, czyli użyjemy ESP Home, które pozwoli nam zaprogramować, dodać nam ten właśnie czujnik, ale oczywiście zrobimy to łącząc go razem z tym modułem. Moduł to jest oczywiście ESP8266 Wemos D1 Mini. Tak się nazywa. Wszystkie odnośniki do wszystkich urządzeń znajdziecie na dole, oczywiście w opisie pod filmem. To są oczywiście przykłady, to nie są materiały sponsorowane. Po prostu, żebyście mogli zobaczyć, będzie kilka propozycji do zakupu, jak Wam wygodnie. Zakładam oczywiście, że macie Home Assistant. Jeżeli nie macie takiego czegoś i nie wiecie, jak to zrobić, tutaj u góry pokażę Wam się materiał, który już wcześniej nagrywałem z procesu instalacji Home Assistanta, czy na Raspberry Pi. Kolejny materiał, żebyście zobaczyli, jak to się robi na przykład na starym, zużytym komputerze, który się do niczego nie nadaje, ale można na nim postawić na przykład Home Assistant. Dzisiaj oczywiście pokażę Wam, jak podłączyć ten czujnik. Będziemy oczywiście potrzebować kilka podstawowych narzędzi do tego. Jednym z najważniejszych, które nam się przydadzą, jest oczywiście lutownica. Ja użyję sobie takiej, można ją kupić na chińskim portalu. Nie jest zła. Ma wymienne końcówki, także przydaje się do różnych fajnych rzeczy. Oczywiście będzie potrzebna także jeszcze cyna. Ja używam takiej. Taka, zobaczcie, dosyć stara, kupiona jakiś czas temu, ale dosyć duża rolka. Proponuję zakupić sobie cynę, ona się na pewno przyda, jeżeli planujecie oczywiście kontynuować przygodę z budowaniem takich czujników. No i pasta do lutowania, ja używam takiej pasty. Pasta do lutowania. Można oczywiście nabyć jakieś topniki i tak dalej, ale to nie jest konieczne. Najważniejsze, żebyście mieli podstawowe materiały do pracy z takimi kontrolerami, żeby to zbudować, czyli lutownica, cyna i tak zwana kalafonia bądź pasta do lutowania, taka jak ja mam w tym przypadku. Użyjemy, tak jak wspomniałem, tego modułu, to jest ESP8266, czyli mikrokontroler, na który będziemy wgrywać oprogramowanie. To urządzenie będzie komunikować się z naszym Home Assistantem przez Wi-Fi, także nie potrzebujemy niczego. Potrzebujemy tylko to, potrzebujemy kabelek. Tutaj w moim przypadku będzie to mikro USB. I w taki przewód musimy się oczywiście zaopatrzyć. Jeżeli będziecie mieli takie urządzenie z portem USB typu C, czyli innym niż ja mam akurat w tym przypadku, to nawet lepiej, bo te przewody są oczywiście bardziej popularne. Te czujniki Dallas, spójrzcie, mają dosyć długie przewody. Można je oczywiście nabyć w różnych długościach. Ja mam w tej chwili 1,5 metrowy przewód chyba, o ile się nie mylę, albo 2-metrowy. 1,5 metra. Ja mam 1,5 metrowy przewód, więc można sobie oczywiście nabyć takie czujniki z odpowiednią długością przewodu, żeby nie trzeba było tego przedłużać. Na jednym końcu czujnik posiada czujkę oczywiście, a na drugim mamy 3 przewody. Tak jak zerkniecie sobie tutaj, mamy czerwony, czarny oraz żółty. Co musimy wiedzieć? Musimy wiedzieć najważniejsze, że czerwony to jest plus, czarny to jest minus, a żółty to będzie sygnał. Pamiętajcie, żeby nie pomylić tych przewodów, to jest bardzo ważne, żeby czerwony zawsze był plusem, czarny będzie minusem, no i te końcóweczki będziemy lutować. Zabieramy się do pracy. Moje miejsce pracy już jest przygotowane, lutownicę rozgrzałem sobie, może troszkę za wysoka temperatura, zmniejszymy sobie do 350 stopni. No i teraz zaczniemy przygotowywać oczywiście przewody. Na sam początek należałoby poprawić właściwie te tutaj końcóweczki. Pamiętajmy, że musimy przygotować końcówkę tego przewodu od czujnika temperatury w taki sposób, żeby te odizolowane części nie były zbyt długie. Najważniejsze, na czym nam zależy, to po prostu to, żeby te końcóweczki przewodów nie były dłuższe niż tutaj te kropki cyny, które są do podłączenia, ponieważ inaczej możemy zrobić po prostu sobie zwarcie, one są dosyć blisko, a nie chcemy tego robić, żeby nie uszkodzić sobie układu. Więc tak jak widzicie, ja poobcinałem sobie te końcówki tutaj od przewodów dosyć krótko.
Posmarowałem je oczywiście delikatnie pastą, można to zrobić w ten sposób, nie ma żadnego problemu i w tym momencie one będą lepiej przylegać i będą na pewno dobrze trzymać się, jeżeli chodzi o połączenie z kontrolerem. Gdy wszystko mamy przygotowane, należałoby znaleźć oczywiście miejsce, w które podłączymy sobie te właśnie przewody. No i teraz wygląda to w ten sposób, tak jak Wam mówiłem. Czerwony to jest plus, czarny to jest minus, czyli G tutaj na tym kontrolerze. Tu jest literka G, tak jak widzicie. No i ten czarny będziemy łączyć pod G, czerwony będziemy łączyć pod 3V3. To jest 3,3 V, takie dosyć niskie napięcie, wystarczy w zupełności, czyli czerwony 3V3, czarny do G, a żółty musimy znaleźć sobie D5. D5 znajduje się tutaj, no i tutaj będzie żółty przewodzik. I możemy sobie to polutować. Na obecną chwilę wygląda to w ten sposób. Można to oczywiście sobie gdzieś tutaj zataśmować bądź przykleić, jeżeli użyjecie tylko jednego czujnika i jeżeli tylko i wyłącznie ten kontroler będzie po to, żeby ten jeden czujnik tutaj działał, to wystarczy w zupełności coś takiego zrobić. Oczywiście możecie powielić ten układ, ale również możecie do tego układu dorzucić bardzo dużą ilość tych czujników. To nie musi być tylko jeden i też w te same miejsca. Słuchajcie, omal nie zapomniałem o jeszcze jednej najważniejszej rzeczy, która będzie nam potrzebna. Będzie to rezystor. Rezystor 4,7 kΩ, który będziemy musieli dodatkowo dorzucić do tego całego zestawu. Takie rezystory w takich właśnie, słuchajcie, taśmach można sobie kupić za naprawdę groszowe sprawy. Będziecie mieli podlinkowane oczywiście. Tak jak możecie zauważyć, one przychodzą w takiej wielkiej paczce, wielkiej właściwie niewielkiej, ale tego jest bardzo dużo tutaj. Są one oczywiście spięte w takie gotowe zestawy jednej rezystancji, czyli na przykład ten zestaw ma 47 ohmów. W każdym bądź razie te rezystory będą nam także potrzebne do różnych innych projektów, które będziemy budować. Będziemy budować oczywiście układy pomiarowe, dzielniki napięcia, do tego będziemy wykorzystywać też rezystory. Więc proponuję nabyć, to naprawdę niewiele kosztuje, a w tej chwili potrzebujemy tylko jednej sztuki, czyli jednego małego rezystorka o rezystancji 4,7 kΩ. I już Wam pokazuję, jak to sprawdzić. Mają na dole tutaj opisy przeważnie wszystkie, ale oprócz tego jest jeszcze kolorystyka na tych właśnie rezystorach. My potrzebujemy takiego opisu 4K7. 4K7 oznacza 4,7 kΩ i taki rezystor będziemy potrzebować. Żeby upewnić się na 100%, czy na pewno to jest 4,7 kΩ, oczywiście można użyć też multimetru. Taki multimetr odstawiamy sobie na taki symbol, tak jak tutaj u mnie. On powinien u Was być na pokrętle bądź gdziekolwiek, jeżeli nie, no to musicie poszukać symbolu ohma. Na przykład jest ten u góry taki. Mając ustawiony miernik na pomiar rezystancji, możemy dotknąć, ale oczywiście tylko jednego, tak jak widzicie tutaj, bo jeżeli dotkniecie dwóch, to rezystancja się zmniejszy, ale jeżeli dotkniecie tylko jednego, powinna się pokazać około 4,7 kΩ, to jest akurat 4,516 kΩ, czyli właściwie tyle, ile potrzebujemy. Jak teraz weźmiemy drugi, czy to jest to samo? To jest 4,67. Widzicie? 4,669. Jeszcze trochę lepiej. Więc potrzebujemy taki rezystor. Ja wezmę sobie ten, który miał prawie 4,7 kΩ, czyli taki. Podłączony już jest na gotowo. Jeden czujnik, rezystor także. Tak wystarczy oczywiście. Jeżeli sobie to zabezpieczycie jakoś, to będzie dużo lepiej wyglądać. Możecie również użyć płytek drukowanych. To pokażę Wam w kolejnych materiałach, ale dla zasady połączenie musi być zrobione na tyle dokładnie, żeby nóżki jedne z drugimi się nie zwierały. Muszą być pomiędzy nimi przerwy, tak jak widać. No i rezystor. Rezystor jest wpięty pomiędzy 3V3 i D5, tak jak widać. Obojętnie którą stroną. Rezystor jest obustronny, więc czy wepniecie go tak, czy odwrotnie, byleby był podpięty do nóżki D5 i 3V3. Tak jak widać tutaj na tym właśnie ujęciu. No i oczywiście czarny przewód do G. No i to jest wersja oczywiście z czujnika, który tak jak widzicie jest tutaj. To jest jeden sposób, a drugim sposobem jest coś takiego. Możemy też użyć przewodu. Tak samo podłączamy to wszystko sobie, czyli 3V3 to jest czerwony, D5 to jest żółty, G to jest czarny. Oczywiście pomiędzy 3V3 i D5 dajemy jeszcze ten rezystor, a na drugim końcu tego przewodu montujemy sobie taką zwykłą na przykład kostkę, którą wykorzystamy po to, żeby tutaj wpiąć ile się da, albo tyle ile potrzebujemy przewodów z czujnikami. Dla bezpieczeństwa zasilania powinno obsłużyć nam spokojnie do
tych 8-10 czujników, czyli na jednym takim urządzeniu 8-10 czujników. Część praktyczna już za nami. Teraz pokażę Wam, co zrobić w komputerze i jak to wszystko skonfigurować. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału i zostawienia łapki w górę. Piszcie komentarze, co chcielibyście za następny czujnik. Oczywiście do tego kontrolera można dołączyć więcej niż tylko sam czujnik. Możemy później robić takie bardziej złożone projekty. Po podłączeniu urządzenia oczywiście musimy teraz je zaprogramować. Powinniśmy je dodać w Home Asystencie i pokażę Wam, jak to wszystko po kolei zrobić. To jest oczywiście mój Home Assistant testowy, taki, żeby Wam pokazać, jak to mniej więcej wszystko dodać, ale też będzie tutaj wszystko działało. W celu zainstalowania oczywiście urządzenia przechodzimy do ESP Home Builder, ale jeżeli go nie macie, musicie go po prostu dodać. Klikacie sobie na to. Następnie musicie dodać urządzenie. Ja tutaj już robiłem sobie to urządzenie, ale pokażę Wam od nowa, jak to zrobić. Klikamy na dole sobie nowe urządzenie, New Device, robimy Continue tutaj, robimy ustaw nowe urządzenie. No i wybieramy sobie nazwę tutaj tego urządzenia, oczywiście jaką chcemy. Nazwę możemy wybrać sobie samemu, w zależności od funkcji, jaką będzie pełnił ten czujnik. Jeżeli to będzie bufor, nazwijcie go sobie na przykład bufor. Jeżeli to będzie powrót, dojście, zasilenie, cokolwiek, kominek, piec, woda, nazwijcie go po prostu po swojemu. Po prostu będziecie łatwiej kojarzyć to urządzenie, jeżeli będziecie mieli na przyszłość ich kilka. Nazwijmy sobie czujnik temperatury. Możecie użyć dużych liter, to nie ma znaczenia. I robimy Next. Wybieramy sobie urządzenie ESP8266. Tutaj to właśnie, które jest. Tutaj możemy sobie kliknąć na to, żeby się skopiowało w razie czego, ale nie musimy i robimy Skip. Wchodzimy sobie tutaj w edycję tego czujnika temperatury i będziemy widzieć ten kod, który tutaj nam się utworzył automatycznie. Zaczniemy od tego, że po prostu wrzucimy ten bazowy kod do naszego urządzenia. Robimy Install i wybieramy sobie podłączony pod nasz komputer. Projekt się musi skompilować, więc będzie to trwało kilka chwil, może to trwać nawet kilka minut. Jak widzicie, proces dobiegł końca, trwało to kilka minut. Teraz musimy pobrać ten projekt, zapisujemy sobie go w jakimś miejscu. U mnie się zachowa oczywiście automatycznie, gdzieś w jakimś folderze do pobierania. No to akurat nie ma znaczenia, ponieważ zostanie za chwilkę znaleziony. Robimy zachowaj. Możecie oczywiście zapisać go w miejscu, które chcecie. Po czym otwieramy sobie tutaj OpenESP Home Web. I otworzy nam się strona. Musimy połączyć się oczywiście z tym czujnikiem. W celu podłączenia się oczywiście z czujnikiem musimy podpiąć kabelek USB pod komputer. Po czym szukamy urządzenia właśnie naciskając Connect i musimy wybrać, który to jest port. Oczywiście przeważnie ESP8266 generują dosyć wysokie porty, czyli COM18 w moim przypadku będzie, bo tutaj jakieś widzicie słuchawki i jakieś inne urządzenie Bluetooth. My raczej podłączyliśmy to przez przewód, więc USB Serial port COM18 to będzie moje urządzenie, więc łączę się z nim. Następnie muszę kliknąć Install tutaj, wybrać plik, który przed chwilką zapisałem z projektem. Oczywiście w pobranych zapisał się czujnik temperatury, więc wybieram ten plik, klikam Install, po czym urządzenie zamiga na niebieski kolor, dioda informacyjna i zacznie się instalować. Oczywiście wcześniej wyczyściło pamięć. Po zainstalowaniu otrzymujemy informację, że konfiguracja przebiegła pomyślnie, jest zainstalowana. Zamykamy to i wracamy do Home Assistanta, zamykając tą stronę. Tutaj możemy to też zamknąć. No i w tej chwili, jak wyjdziemy sobie z tego, czujnik jest już w tej chwili szary, więc jest dostępny. Jest online, tak jak widzicie tutaj, także można już w zasadzie z niego korzystać, aczkolwiek na razie jest to tylko kod bazowy, więc on jeszcze nie ma skonfigurowanego czujnika. W tym celu musimy zedytować oczywiście ten kod. W sekcji Wi-Fi tutaj, jeżeli klikniemy sobie piętro niżej, jeszcze jedno, musimy dodać jedną ważną rzecz, która będzie nam właściwie ustawiała stałe IP dla tego urządzenia. Musimy dodać taką konfigurację, to się nazywa Manual IP, czyli ustawiamy sobie, jaki numer IP ma uzyskać nasze urządzenie. A więc ustawiamy sobie to, wpisując oczywiście tutaj pod spodem, pod Wi-Fi. Wklejamy sobie oczywiście tą tutaj sekwencję. Wszystko będziecie mieli oczywiście w opisie filmu, wystarczy to skopiować i wkleić dokładnie w tym miejscu. Pamiętajcie, zachowując dokładnie te odstępy. Tak jak widzicie, najważniejsze w tym kodzie jest to, żeby zgadzało się, w którym miejscu zaczyna się każda linijka. To jest bardzo ważne i zwróćcie na to uwagę. Jeżeli, tak jak widzicie, jest u mnie, tak samo ustawcie to u siebie. Oczywiście adres IP tutaj, w tym miejscu, będziecie musieli sobie zmienić na swój.
więc tutaj możecie sobie wrzucić jakiś losowy adres IP, pod którym będzie łączyć się wasz czujnik. Jeżeli macie dużo urządzeń w domu, oczywiście możecie zalogować się do swojego routera i sprawdzić, jakie macie adresy zajęte i poszukać, który jest wolny. Jeżeli nie macie zbyt dużo urządzeń, możecie spróbować strzelić, na przykład tak jak ja, 125 i powinno też wszystko chodzić. Reszta zostaje tak jak jest, oprócz DNS-a, który musi być taki sam jak brama, czyli DNS i gateway muszą być takie same, czyli ta linia i ta linia muszą mieć te same cyferki. Adres ustawiacie sobie, jeżeli w bramie jest 0, to tutaj też musi być 0, jeżeli w bramie domyślnej będziecie mieli 1, to tutaj w adresie też musi być 1. To jest bardzo ważne, bo inaczej się nie połączycie. U mnie oczywiście były 0 i tak samo w DNS-ie, jeżeli tutaj w gatewayu będzie 1, to w DNS-ie tutaj tak samo będzie 1. Pamiętajcie, że to jest bardzo ważne, żeby ustawić stały adres IP, pod którym zawsze będzie to urządzenie działało, a to wam się przyda, warto to zrobić dobrze. Kolejną rzeczą będzie dodanie dostępu przez lokalną stronę internetową, czyli tak zwany web server, który dodamy tutaj pod spodem. Wklejamy sobie takie coś, będzie to otwierało nam stronę internetową, dzięki temu będziemy mogli połączyć się oczywiście przez stronę internetową bezpośrednio z czujnikiem, bez użycia Home Assistanta. Da nam to fajną opcję, pokażę wam na końcu, to będzie mały bonusik. Oczywiście ten fragment kodu także będzie w opisie filmu, możecie sobie go skopiować. Pamiętajcie o wcięciach, tutaj dokładnie to musi w ten sposób wyglądać. Zapisujemy, możemy oczywiście wgrać teraz ten kod. Oczywiście, żeby wgrać coś takiego, to niestety należy użyć kolejny raz połączenia przewodowego, ponieważ zmieniliśmy teraz adres IP i całą resztę, więc musimy sobie tutaj zainstalować to, klikając podłączony do tego komputera, czyli plugin to this computer. Jeszcze raz i będzie nam się kompilować, po czym jeszcze raz zrobimy to przez tą samą stronę, jak już się skompiluje. Ściągamy oczywiście projekt po kompilacji, zachowujemy go, pamiętajcie nazwę tego, bo już jeden taki mamy, więc ten będzie z końcówką 1, jeżeli nie zmieniliśmy nazwy, zachowamy to. Czujnik temperatury 1 bin, pamiętajmy to. Otwieramy stronę internetową, robimy połącz, znowu wybieramy port 18, naciskamy install, wybieramy plik, no i mamy tutaj jedyneczkę. Otwieramy tą jedyneczkę i instalujemy ją w tej chwili na nasze urządzenie. Kod się zainstalował, wyłączamy stronę, zamykamy również to. Możemy teraz sprawdzić, czy otworzy nam się strona. W tej chwili mamy podgląd, tak jak widzicie, normalnie otworzyła się strona czujnik temperatury, czyli możemy łączyć się bezpośrednio, adres IP działa. Kolejną rzeczą, którą musimy zmienić, jest oczywiście rodzaj płytki. Płytkę, którą użyliśmy, to jest oczywiście D1 Mini, czyli to, co musimy zrobić, zaznaczamy sobie tą nazwę, cofamy, naciskamy literkę D i podstawia nam się oczywiście D1 Mini. Zaznaczamy sobie D1 Mini, no i już mamy dokładnie dopasowany PIN kod, czyli wszystkie te nóżki, które tam są opisane, będą zgodne z naszym urządzeniem i zgodne z tym programem. Zachowujemy. Kolejną rzeczą będzie oczywiście dodanie kolejnej części kodu. Tutaj pamiętajcie, pod spodem już lecimy teraz z kodem, który będzie nam określał właśnie połączenie czujnika Dallas, czyli OneWire. I to jest taki kod, zobaczmy tutaj. Oznaczyłem tutaj oczywiście hashtagami, że to jest magistrala do czujnika, komunikacja jednożyłowa. No i ten kod oczywiście musicie wkleić w taki, a nie inny sposób, tak jak widzicie. Ten kod po prostu określa, że to będzie połączenie czujnika na pinie D5, który połączyliśmy. Tamten opis na płytce, co był D5, podłączony jest pod niego żółty przewód i to musi być określone w tym kodzie. Następnie dodamy czujniki. W tej chwili musimy znowu zejść troszkę niżej. Następnie kolejną rzeczą będzie tutaj pod spodem dodać czujnik temperatury. Zaczniemy oczywiście w tym miejscu. Zobaczcie, to jest bardzo ważne, w którym miejscu wklejamy kod. On powinien wyglądać dokładnie tak. Jest to kod do konkretnie jednego czujnika. Tak jak widzicie, adres jest tutaj wyłączony. Wszystkie hasztagi przed jakimkolwiek napisem, jakimkolwiek znaczeniem tutaj kodu oznacza, że ta część kodu jest wyłączona. Czyli opis taki na przykład jak tutaj nie ma żadnego wpływu, ani ten adres w tej chwili, dopóki nie zdejmę tego hashtaga oczywiście. Jeżeli bym go w tej chwili zdjął, robi się napis już na biało i w tym momencie jest aktywny, ale my na razie nie potrzebujemy tego adresu, ponieważ musimy go zlokalizować. Czyli kod oczywiście wklejacie tak jak tutaj widać. Zwróćcie uwagę, najważniejsze na te wszystkie linie i odstępy to musi być dokładnie w tym miejscu. Zapisujemy sobie to i możemy teraz zainstalować to bezprzewodowo. Czyli instalujemy bezprzewodowo, no i powinien się
się kod zainstalować. Jeżeli widzimy tutaj ostrzeżenie, tak jak u mnie w moim przypadku, jest to ostrzeżenie o słabym zabezpieczeniu Wi-Fi. Ja mam tutaj tylko i wyłącznie to wszystko testowe. Oprogramowanie się zainstalowało i teraz pokazały nam się logi tutaj, w których widzimy, że już czujnik temperatury został wykryty oraz podaje temperaturę 20,8 stopnia Celsjusza. Najważniejszą rzeczą, którą tutaj potrzebujemy, jest skopiować sobie ten kod tutaj właśnie, bo to jest nasz czujnik DS18B20. Ważne jest w tym wszystkim to, żeby go skopiować dokładnie. Będziemy musieli go oczywiście wgrać, żeby później móc podłączyć ich więcej w razie czego, jeżeli będziemy chcieli. Wtedy każdy czujnik ma swój uniwersalny kod i można ich podłączyć bardzo dużo. Ten adres należy go skopiować i wkleić sobie dokładnie w to miejsce tutaj, gdzie jest na zielono. Wklejamy, zamieniając te zera na ten kod i odciągamy sobie, usuwamy hashtag. W tym momencie adres zostanie przypisany do tego czujnika i system będzie wiedział, że to już jest ten czujnik. Zapisujemy sobie i instalujemy, oczywiście bezprzewodowo. Teraz powinno pójść znacznie szybciej, ponieważ jeżeli do kodu dodajemy jakiś mały drobiazg, czyli na przykład zmieniamy sobie częstotliwość odświeżania, bądź zmieniamy sobie na przykład nazwę urządzenia, to kod nie kompiluje się w całości, bo już nie ma takiej potrzeby, tylko po prostu wprowadza małe, delikatne korekty. Tak jak widzicie, Apple ładuje się, czyli już się wgrywa do urządzenia bezprzewodowo, po czym powinny pojawić się logi. Mamy logi. Mamy tu oczywiście siłę sygnału Wi-Fi, temperatura oczywiście nadal zostaje nam tutaj podawana. Oczywiście możemy z tego wyjść i zalogować się, a właściwie kliknąć tutaj Visit przez stronę internetową. Mamy podgląd do temperatury oczywiście jak najbardziej, ale jeszcze oprócz tego, wracając do Home Assistanta, powinno nam się tutaj dodać nowe urządzenie, jeżeli klikniemy na urządzenia oraz usługi. Tak jak widzicie, pojawia się tutaj nowe wykryte urządzenie, czyli czujnik temperatury. To jest bardzo ważne, żeby go utworzyć, ponieważ gdy utworzymy ten czujnik temperatury, pojawi nam się również odczyt tej temperatury w Home Asystencie. Zrobiło się sukces oczywiście, przypisujemy obszar, jeżeli chcemy, jeżeli nie, no to pomijamy, zakończamy i mamy temperatura kotłownia, ponieważ w kodzie, tak jak zerkniecie sobie tutaj, czujnik temperatury oczywiście został nazwany temperatura kotłownia. Oczywiście tą nazwę możemy sobie zmienić, jeżeli chcecie. Możemy nazwać sobie na przykład zasilanie. Gdy nazwiemy to zasilanie, musimy zmienić także ID tutaj na dole na tą samą nazwę, czyli zasilanie. Tutaj powinno nam się podstawić już, tak jak widzicie. Czyli ta nazwa name musi być taka sama jak ID. Po czym robimy to zapisz i instalujemy bezprzewodowo. Oczywiście trwa to znowu bardzo krótko. Kod się wgrywa. Wgrało się wszystko dobrze. Zamykamy sobie to okno, możemy kliknąć Visit, po czym pojawia nam się oczywiście odczyt temperatury. Tutaj czujnik nam się robi online, mamy odczyt 20,2, no i teraz mamy nazwane to zasilanie. Wracając do Home Assistanta, również powinno nam się pojawić tu urządzenie w ESP Home. Na razie mamy to czujnik temperatury, ale już tutaj się zmieni za chwilkę na zasilanie, tak jak widzicie. Czujnik temperatury, zasilanie. 20,3 stopnia i oczywiście możemy sobie tutaj sprawdzić także historię tego, której na razie jeszcze w tej chwili nie ma, bo dopiero to odpaliliśmy. Podłączyć czujników można kilka, oczywiście, nawet kilkanaście, jeżeli potrzebujecie. Jeżeli chcielibyście dodać więcej czujników, oczywiście wchodzimy tutaj jeszcze raz ten czujnik, który dodaliśmy, robimy edit, podłączenie będzie pod te same zaciski, a więc moi drodzy, żeby dodać kolejny czujnik, taki jak mamy tutaj programowo, należałoby sobie tutaj skopiować ten kod, który mamy dokładnie w ten sposób. Kopiujecie go, przechodzicie piętro niżej albo nawet 2 piętra niżej i wklejacie go sobie w taki sposób, żeby wyglądał dokładnie tak samo. Podświetliło Wam się oczywiście zaznaczenie na czerwono, oznacza to, że jest coś nie tak, a tym byciem coś nie tak jest ta sama nazwa oczywiście i to samo odniesienie, więc musimy zmienić. Zamiast zasilanie napiszemy tutaj na przykład sobie bufor. I tutaj zmienimy to zasilanie oczywiście też na bufor. Wpisujemy sobie bufor i tutaj nam nawet się podświetla. I w tej chwili mamy bufor dodany jako drugi czujnik. Żeby sprawdzić oczywiście adres, to musimy sobie tutaj go zahasztagować, bo nie wiemy jaki jest ten adres, nie możemy ustawić tego samego. Zapisujemy sobie to, instalujemy oczywiście bezprzewodowo, nie powinno to trwać długo.
Kompilacja się wgrała, tak jak widać, i teraz szukamy naszych czujników. Mamy w tej chwili dwa, tak jak widzicie. Był jeden, teraz dostaliśmy już potwierdzenie, że mamy dwa. I ten, który już jest u nas, że tak powiem, wiadomy, to możemy sobie sprawdzić. Zobaczcie, z końcówką 0,28 to jest ten czujnik, który już tutaj mieliśmy. Więc wchodzimy sobie w logi jeszcze raz. No i mamy ten 0,28, który już był, więc drugim czujnikiem będzie ten. Ten kod oczywiście sobie kopiujemy. Naciskamy Ctrl+C po prostu. Edytujemy. Zmieniamy ten adres tutaj na ten, który skopiowaliśmy. Zdejmujemy hashtaga, zapisujemy i instalujemy jeszcze raz bezprzewodowo. Tym razem będzie to trwało chwilkę, krótką chwilkę oczywiście. Tak jak widać się wgrywa, już się wszystko wgrało. Poczekamy na logi od razu tutaj. Mamy logi, no i mamy nasze dwa czujniki. Oczywiście teraz wchodząc sobie tutaj w ESP Home i robiąc visit, możemy zobaczyć sobie odczyty dwóch temperatur. Różniące się, tak jak widzicie, pół stopniem niecałym, także bardzo dokładnie pokazuje. Jeden czujnik nie leży obok drugiego akurat, ale pokazują podobną temperaturę. I teraz to samo będziemy mieli oczywiście w Home Asystencie, czyli jeżeli chcemy zrobić sobie encję albo gdzieś je przypisać, to mamy tutaj dwa czujniki temperatury, bufor i zasilanie i obydwie pokazują nam tutaj łącznie z historią wszystko. I tak właśnie, moi drodzy, można zrobić sobie czujniki i temperatury, które umieszczacie w dowolnym miejscu, jeżeli po prostu potrzebujecie. Można, tak jak mówiłem, zrobić kilka, można zrobić jeden. Jeżeli zrobicie kilka, to ode mnie dostaniecie tutaj bonusik, już Wam pokazuję jaki. Zrobiłem taki dashboard, który będzie łączył Wam się z oczywiście czujnikami po ich adresach, czyli taki jeden element, taka jedna strona internetowa, którą sobie lokalnie otwieracie, jeżeli na przykład chcecie mieć to powiedzmy na jakimś urządzeniu, ale nie w Home Asystancie. Po uruchomieniu odpala Wam się taka strona, tak jak widzicie, w której na razie nie macie nic, oprócz tego, że znajdujecie tutaj urządzenia z tej strony. Tu macie wybór schematu kolorów, jeżeli potrzebujecie jakiś konkretny. Dostosowujecie sobie tutaj kolor do Waszych własnych preferencji. Tutaj ustawiacie sobie odświeżanie tych czujników na tej stronie internetowej. Tutaj ustawiacie kolory, a tutaj ustawiacie sobie adresy IP czujników, które posiadacie. Ja mam, tak jak widzicie, 3 czujniki, tego jeden jest nieaktywny. No i zobaczmy sobie tutaj w edycji adres IP. Adres ten wprowadzaliśmy właśnie po to, żeby bezpośrednio łączyć się z tym czujnikiem, ale również, żeby można było go zlokalizować na przykład przez taki dashboard. Tak jak widzicie, adres 192.168.0.126. No i taki adres sobie tutaj skopiujemy. W to pole wklejamy sobie adres czujnika, który skopiowaliśmy, bądź wpisujemy go ręcznie, jeżeli pamiętamy. Możemy oczywiście nazwać go po swojemu i robimy dodaj ESP. No i w tym momencie widzimy, że już się pojawiła kropeczka zielona, czyli sam dashboard odczytał temperatury z dwóch czujników, ponieważ pod ten tutaj jeden czujnik podpięte są dwa układy pomiarowe DS18B20, czyli dwie czujki temperatury. Tutaj jeżeli spojrzymy w kodzie, to jest ten nasz podwójny czujnik, który robiliśmy jeden i drugi i obydwa w tej chwili są odczytywane przez ten właśnie dashboard. Sensor zasilanie i sensor bufor. Jeżeli chcielibyśmy dodać kolejny oczywiście, jest taka możliwość. Dashboard ten sczytuje wszystkie czujniki temperatury, które mamy, niekoniecznie DS18B20, ale sczytuje wszystko inne też. Więc po prostu wystarczy wejść sobie w edycję, wpisać, ściągnąć sobie ten adres IP, który tutaj podawaliśmy, bądź po prostu przepisać go ręcznie, jeżeli pamiętamy. Dodajemy go tutaj i robimy dodaj ESP. W tym momencie pojawia nam się kolejna zielona kropka i kolejny sensor temperatury zostanie za chwilkę załadowany. Pojawiły się już temperatury. Także możemy sobie odczytać. Ogólnie widać tutaj, do jakiego urządzenia łączymy się, tak jak tutaj macie adres IP. Tu jest drugi adres IP. Dodatkowo z tego drugiego czujnika wyciągany jest jeszcze sygnał sieci Wi-Fi. Jeżeli chcielibyście na przykład taką encję uzyskać sobie, czy taki odczyt, jaki silny sygnał jest, to pokażę Wam to w kolejnym materiale. Oczywiście pojedyncze sensory możemy tutaj wyłączać, jeżeli chcecie, bądź je uruchamiać z powrotem, także jest to ogólnie bardzo fajne i można sobie w tym dashboardzie ustawić to tak, jak sobie chcecie.
Obróbka tych materiałów jest niestety czasochłonna, ale postaram się dorzucać Wam co najmniej raz w tygodniu jakiś materiał ciekawy z omówienia jakiegoś czujnika bądź samego programu. Jeżeli chcielibyście więcej treści na temat programowania, na temat dodawania NC bądź wyciągania czegoś więcej z tego Home Assistanta, no to dajcie znać w komentarzach oczywiście. Subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie, będziecie na bieżąco, dajcie łapkę w górę i piszcie, co tam sądzicie o tym, czy takie treści podawane w bardzo prosty sposób, przynajmniej staram się nie używać języka technicznego, jest dla Was zrozumiały, czy wolelibyście to w bardziej techniczny sposób. Dajcie znać, uwzględnię to w przyszłych materiałach. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia.